Jak to jest wystroić się jak stróż Boże ciało? Ale gdzie idziemy? Idziemy na kurdyjskie wesele, stąd nasze stroje. Wszystko wygląda tak, a nie inaczej. Ja musiałam wyjąć po prostu wszystko, co miałam złote z szafy, dlatego, że taka jest tradycja. Daniel ma tradycyjny ubranie, zobaczcie jaki ma pas. Pas jest najlepszy. Ale to nie jest koniec niespodzianek, bo zobaczcie z kim idziemy. Poznajecie tego gościa? Ale zanim emocje związane z kurdyjskim weselem, zanim te wszystkie przeżycia, które tam nas spotkały, które na nas czekały, to była jeszcze granica i tutaj od ostatniego odcinka, który oglądaliście, a jak nie oglądaliście, to tutaj wyskoczy karta. To polecamy. Tak, to było jeszcze ponad 1400 km, żeby dojechać do granicy. A granica to też było dla nas wielkie przeżycie, o którym opowiadaliśmy wam na bieżąco, ale teraz dogrywamy tę sytuację, bo trudy temperaturowe, które nas spotykały przez te kilka miesięcy, uniemożliwiały nam czasami pracę całkowicie i bardzo dużo odcinków zmontowaliśmy gdzieś tam w kawiarniach, gdzie była klimatyzacja, żeby w ogóle sprzęt działał. Bardzo często mój telefon, bo tylko on się mieści do lodówki, lądował w lodówce, żeby ostygł i gdzieś tam, żeby można było jakieś zdjęcie zrobić i nagrać relacje, ale to nieważne. Tak jak pokazywaliśmy wam, jak pamiętacie, w pierwszym odcinku, kiedy wjechaliśmy do Indii, najwspanialszą granicę, jaką przekroczyliśmy w życiu i myślimy, że ciężko będzie jej dorównać, tak teraz wyjeżdżając z Iranu, wjeżdżając do Turcji, to chyba była taka najcięższa granica w naszym życiu. Nasz horror zaczął się od tego właśnie, że popsuł nam się mikrofon, gdzieś coś się w nim puściło i mimo tego, że nagrywaliśmy wam to na żywo, w trakcie tego, jak to wszystko nas spotykało, pełni emocji i tak jak to wszystko było, to niestety nic z dźwięku się nie zapisało, dlatego teraz wam pokrótce opowiemy. Emocje pewnie bardzo widać na naszych twarzach, bo teraz widzicie to oryginalne nagranie bez dźwięku, gdzie no, byliśmy zaskoczeni. Zaskoczeni byliśmy po pierwsze tym, że potraktowano nas w sposób bardzo niefajny, ale nie dlatego, że byliśmy w Iranie. Tam po prostu jest dziwna polityka. Dojeżdżając na granicę wiedzieliśmy, byliśmy przygotowani na to, że mogą nas poprosić o opłacenie różnicy paliwowej, podatku paliwowego, a to wynika właśnie z cen, które są różne dla Iranu, bo my cały Iran tak przejeżdżamy średnio za jakieś 15-20 zł, a na tej granicy właśnie te różnice z ceną, jaka jest w Turcji, należy uiścić. No i wiecie, człowiek jest przygotowany, chce za to zapłacić, ale w pewnym momencie, kiedy mówi, ok, to ja mam dolary, za to zapłacę i Gostek mówi, ale nie zapłacisz dolarami, musisz zapłacić moją kartą. A ja mówię, ale ty jesteś w ogóle pracownikiem granicy i nagle się okazuje, nie, ja nie pracuję tutaj, ja tylko pomagam przekraczać ludziom granicę. To zaczyna się pojawiać jakaś lampka, że chyba nie wszystko... Coś tu jest nie tak. Myśmy tą granicę irańską już raz przekraczali i nie płaciliśmy tej opłaty. I to było takie dziwne, że to jest tylko na tej granicy. A tym bardziej jeszcze wyjeżdżaliśmy z Iranu do Pakistanu i też nie pytał nas o tą opłatę nikt. Jak się zaczęło, że Gostek nie jest pracownikiem granicy, to od razu pierwsze, co przyszło nam na myśl, to chcemy porozmawiać z kimś, kto jest zatrudniony na tej granicy. I się nagle okazało, że to jest jakaś jedna wielka zmowa tego miejsca, bo tam pracownicy mówili, że i tak musicie przez niego to załatwić. Domyślamy się, nie wiemy, ale domyślamy tego, że się na pewno potem tym wszystkim dzielili. No i nagle zaczęły się pojawiać takie dziwne, różne manipulacje tego, że my to musimy zapłacić, że tak jakbyśmy byli winni, a my tylko chcieliśmy wyjaśnień tego, dlaczego mamy płacić opłatę, która
nie powinna być pobierana, bo od początku mieliśmy takie podejrzenie, że ta opłata chyba nie do końca jest taka na pewno dla nas, dlatego że wcześniej nie płaciliśmy, bo już raz z tego Iranu wyjeżdżaliśmy. I jak zaczęliśmy drążyć, to zaczęły się takie manipulacje, które zawsze mają miejsce, nie oszukujmy się, na granicach wschodnich i nieraz mieliśmy jakieś takie dziwne pytania, dziwne sytuacje, ale w pewnym momencie już był taki nacisk psychiczny na nas, żebyśmy ulegli i po prostu o nic nie pytali i weszli w tą ich politykę, co nam się bardzo nie podobało, no bo jak już wiecie, jak już nas znacie, to my nie lubimy płacić za coś, co nas nie dotyczy. I tak, presja czasu, bo będziesz musiał tutaj zostać. Ja mówię, ale ja mam czas. Presja tego, że tej opłaty nie było, jak wtedy przekraczaliśmy tę granicę. Jak wyjeżdżaliśmy, nie było. Co potem sprawdziliśmy, okazało się, że ona funkcjonuje od kilkunastu lat tylko i wyłącznie na tej granicy. I nas kompletnie nie dotyczy. No i tak, z jednej strony mamy presję, bo chcemy przekraczać dokładnie tą granicę ze względu na to, że chcemy spotkać się z naszą kurdyjską rodziną, którą poznaliście w zimie, jak jechaliśmy w drugą stronę. Jest odcinek z Wielkanocy. Świetni ludzie i byliśmy z nimi umówieni, mieliśmy obiecane i chcieliśmy z nimi spędzić jak najwięcej czasu. Z Wielkanocy? Wigilii! Z Wigilii jest odcinek, to sobie zobaczcie. Ale co ważniejsze, byliśmy już umówieni na to, że spotkamy się z naszym przyjacielem po bardzo długiej przerwie, bo to było... Po 3 latach, czekaliśmy na to spotkanie 3 lata i jak nam powiedzieli, że my tutaj musimy płacić, a jak wam się nie podoba, to sobie jedźcie na inną granicę, a inna granica jest około 500 kilometrów i trzeba by było przejeżdżać przez Armenię i tam o dziwo tej opłaty paliwowej oni nie nie powiedzieli, ma. że jecie sobie... My to sobie wywnioskowaliśmy. Na początku oni powiedzieli, że to jest na wszystkich granicach. Tak, a to a było potem nieprawdą. zaczęliśmy czytać, że nikt nie płacił na przykład wjeżdżając do Turcji przez Armenię. No i wyszło tak, że moglibyśmy pojechać przez tą Armenię. To by była dłuższa droga, dotarlibyśmy w końcu do Mewluta, natomiast nie chcieliśmy poświęcać czasu na omijanie tej opłaty, bo to jest 500 zł, jeszcze o jakiej kwocie mówimy, żeby było ważne. Kwoty, której nie jesteśmy w stanie negocjować, bo oni mają jakieś tabelki, patrzą twój samochód, rok i na tej podstawie jest gdzieś tam zapisane, ile litrów się mieści. Tak, ale jest zapisane na ich głównej stronie rządowej, że ta opłata dotyczy tylko kierowców tirów i takich przewoźników, jak to się mówi, transportowych, logistycznych. Wtedy, kiedy zarabiają na transporcie Tak, i oczywiście Irańczyków, dla których bardzo... A my nic nie przewozimy i jesteśmy, to jest przejazd turystyczny, więc absolutnie nas to nie obowiązuje. Więc dlaczego mamy płacić coś, co nawet jest napisane w prawie, że nas nie obowiązuje? I to nas tak wkurzyło. Irańczycy też płacą, bo oni bardzo lubią Turcję i tam sobie podróżują turystycznie i żeby nie było ruchu mrówek na granicy, to też im to wprowadzili. Ale możemy jechać przez Armenię, decydujemy się, że no kurczę, przez Armenię stracimy trochę czasu, a chcielibyśmy jak najwięcej poświęcić to naszym przyjaciołom i jak najdłużej z nimi spędzić czasu. Wracać z powrotem wzdłuż tej granicy, bo nasi przyjaciele znajdują się właśnie przy tej granicy, która nie chciała nas puścić. I byśmy spędzili i mniej czasu i przez tą Armenię byśmy przejechali, tej Armenii byśmy nie zobaczyli w ogóle. Niestety. Jest już późno, ciężko podjąć jakąś racjonalną decyzję, dlatego... Jest 1:00 w nocy? Tak, zarządziliśmy odwrót i postanowiliśmy, że podejmiemy decyzję jak się na spokojnie na rano. Jak to sobie przemyślimy i będziemy może mniej zmęczeni. Jak zadzwonimy do ambasady, bo też to chcieliśmy wykonać, a tam było to niemożliwe. No i tutaj pojawia się następna rzecz, że jeśli się wjechało na tą granicę, to jest się już... Niewolnikiem. Niewolnikiem nie można wyjechać. Bardzo długo były telefony, było ustalanie, było mówienie, może jednak zostaniecie tutaj na noc na granicy, zanim w ogóle mogliśmy z tej granicy wyjechać. I tu znowu takie naciski, sztuczki psychologiczne o respektowaniu prawa, ale ja mówię, ja respektuję prawo, to wy nie chcecie respektować na mnie tego prawa, dlaczego... To wy nie chcecie respektować naszego prawa winny, do braku tej opłaty. Rano zadzwoniliśmy po bardzo krótkiej nocy do ambasady. No i ambasada nas sprowadziła na ziemię i przypomniała nam o tym, że jednak jesteśmy w Iranie i to nie jest taki kraj jak Polska i żebyśmy sobie wybili z głowy jakiekolwiek kłótnie i dociekanie swoich praw, bo wylądujemy w więzieniu i będzie nas ciężko z tego więzienia po prostu wyciągnąć i odkręcić całą tą sytuację. I powiedzieli, że to jest taki kraj i tutaj tak, to prawo działa tak jak sobie działa. Dobrze w Iranie czuliśmy, no to
chcieliśmy się do końca czuć. No. Myśleliśmy, że będzie tak do końca i nie będzie takiego niesmaku, bo to jest ogromny niesmak, ale z drugiej strony no, w dalszym ciągu ten Iran pozostaje na drugim miejscu naszych ulubionych krajów, w których byliśmy, zaraz po Turcji. I decydujemy się, przekraczamy, płacimy, robimy tak jak chcą, po prostu bez dyskusji. Trafiamy na stronę turecką, gdzie nie jest wcale lepiej, bo tam czeka nas bardzo szczegółowa kontrola, natomiast nie na tyle szczegółowa, jaka była na początku zakładana przez pograniczników, bo chcieli, żebyśmy wszystko, ale to kompletnie wszystko wypakowali z samochodu, z każdej szafki, z każdego schowka, wszystko położyli na ziemi. No, my powiedzieliśmy, no sorry, ale ja mówię od razu, weź mnie aresztuj, bo mi się nawet nie chce tego robić. Sorry, ale nie da się wszystkiego wyjąć, my tutaj mieszkamy. 5. rok już się zaczął, kiedy mieszkamy w kamperze, na stałe, więc mamy tutaj wszystko, żeby to... Nie, to w ogóle masakra. A potem jeszcze rentgen przecież. Nie mamy do nich żadnych pretensji, to jest ich praca i po tych kilku miesiącach widząc to, co się dzieje w Afganistanie, w Pakistanie, to nie dziwimy się w ogóle temu, że oni pilnują tak mocno przepływu tej ludności, przepływu tych przemytów i dobrze, że pilnują. Do Europy. No i Turcy, jak to Turcy, no, oni mili byli mimo wszystko, że sprawili nam duży kłopot. No to jest ich praca. To jest ich praca, my to rozumiemy, nie mamy żalu. Turcja Wschodnia to jest Turcja Wschodnia. Wjeżdżamy do Yüksekowej w najlepszym momencie, w jakim mogliśmy wjechać, ponieważ w Turcji są bardzo duże święta, które... Przypominają te święta takie duże, kiedy się kończy Ramadan, że dzieci obdarowuje się cukierkami, odwiedza się rodzinę dalszą, jeździ się i tak dalej. I my wjeżdżamy w środku tego święta i spotykamy się z naszą kurdyjską rodziną, która przyjmuje nas najlepiej jak potrafi i czeka na nas utęskniona, a my z nimi. I co się okazuje, że w rodzinie jest wesele, no to jak w rodzinie jest wesele, a my należymy do rodziny, no to my musimy iść na to wesele z nimi. I oprócz święta mamy wesele, mamy rozdawanie cukierków, bo tutaj tradycją jest to, że dzieci od domu do domu, podobnie jak w święcie w listopadzie, chodzą i zbierają, kolekcjonują różnego rodzaju cukierki. Też mamy odwiedzających przy kamperze. Proszę. No. Dziewczyny przyszły po cukierki. Jeśli chodzi o spotkania, no to one może troszeczkę się różnią od tego, co my znamy w święta, ale także bardzo dużo ludzi się przewija. I zaczynamy przygotowania do wesela. Codziennie do nas teraz przychodzą kury, bo już się tak przyzwyczaiły, że zawsze coś im rzucamy, że jak otwieramy drzwi od kampera, to od razu mamy gości. I teraz Danu daje im troszeczkę płatków owsianych, które już wozimy dość długo. A kury widać lubią płatki owsiane. I właśnie Miran rozdaje kurom. To jest Emine w oknie. Emine teraz jest chora. To jest ich najmłodszy syn Miran. I to jest Mert. To jest ich dom. I tutaj się zatrzymaliśmy. Ale tutaj są widoki. Takie są góry. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I teraz dzień przed weselem, czyli inaczej niż u nas w Polsce, zbierają się goście, żeby się poznać i żeby testować posiłki. Za chwilę będziemy testować, tu się zjechali ludzie. My też tutaj jesteśmy, bo będziemy uczestniczyć w tym weselu. I ludzi jest całe mnóstwo. I tak wieczorem przed weselem się Kurdowie spotykają. Zobaczcie, jak to dobrze mieć kamerę. Jesteśmy teraz na zapleczu tego, co się będzie działo jutro. To jest MasterChef całego wesela. A to jest pilaw, tak? Tak. Wow! Oh my god. Yeah. Çok güzel. So nice, yes. What kind of meat? Is gościcie? Cacık. Dżadżyk, czyli cacyki. Jaka będzie separacja? Separacja będzie kobiet i mężczyzn, chyba. Ale tak wygląda typowe mieszkanie w tej części Turcji. Czyli nie ma tutaj za dużo rzeczy, praktycznie nie ma w ogóle mebli.
Są tylko takie poduszki, takie materace, pięknie ozdobione. To jest taki wzór typowo kurdyjski, który już widzimy w którymś domu. No i to jest folia, na której będziemy jeść, ale jest tak dużo ludzi, że będą aż dwie, bo zwykle jest jedna. I będziemy próbować. I to powoduje, że miejsca zawsze mają dużo, bo nie ma mebli. Przestrzeń jest taka. I tu się wszystko robi. Śpi. W większości jak przyjeżdżają gości, czyli można przenocować w ciul gości, dać im jeść. Ale to Z jednej też, strony to jest praktyczne. myślę, że to jest też takie muzułmańskie, bo tak jak byliśmy w Iranie, to też jest podobnie i na przykład takie miejsca dla pielgrzymów, dla podróżników też podobnie wyglądają. Ten sposób jedzenia ma swoje zalety, dlatego że łatwiej jest posprzątać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej tak nam się wydaje. Bo obrusy są jednorazowe, I jak to w europejskiej... ale odkurzają to. Oni bardzo często odkurzają te dywany. Bo dzieci kruszą, bo jak chleb podadzą, to już jest Abba Fatima. To wtedy jest dużo sprzątania. Tak. Ale widzicie, teraz to co powiem być może dla was, dla niektórych z was zabrzmi szowinistycznie, ale nawet, ale nawet w tak mocno zakorzenionej kulturze, gdzie kobieta pełni główną rolę, jeśli chodzi o kuchnię, to jednak masterchefem jest facet tutaj, bo gotuje lepiej. Większość restauracji, która jest dobra na świecie, tam gotuje facet. No taka jest prawda, to nie jest moja opinia, tylko takie są fakty. Nawet w kurdyjskiej rodzinie zatrudniony jest mężczyzna, gdzie najczęściej właśnie gotują kobiety przecież. Przygotowania do wesela i do pełną parę, tak jak widzicie, faceci właśnie bardziej przygotowują w Turcji niż kobiety, bo wizyta teraz, Mert siedzi, wizyta u fryzjera to jest obowiązkowy przystanek. No i ja wpadłem pod kosiarkę. A założenie było takie, żeby nie ścinać z długości przez całą długość wyprawy do Indii. No nic, trochę mnie Gostek ucywilizował, ale jeszcze trochę jest długa, Aldona pewnie będzie zadowolona, ale mi trochę szkoda, bo każdy centymetr tej brody to był czas, który trwała wyprawa kamperem do Indii. Ona się jeszcze nie zakończyła, ale nic nie zrobisz. Na wesele trzeba być przygotowany. Jak to jest wystroić się jak stróż Boże ciało? Ale gdzie idziemy? Idziemy na kurdyjskie wesele, stąd nasze stroje. Wszystko wygląda tak, a nie inaczej. Ja musiałam wyjąć po prostu wszystko, co miałam złote z szafy, dlatego, że taka jest tradycja. Daniel ma tradycyjny ubranie, zobaczcie jaki ma pas. Pas jest najlepszy. Ale to nie jest koniec niespodzianek, bo zobaczcie z kim idziemy. Poznajecie tego gościa? A tego? Fatih, Mevlut, Mert, Ertan. Z nimi idziemy. I wierzycie, kto z nami jedzie. Obok Aldony to jest Guli, żona Mevluta. Serio. Żona Mevluta. Mówi po polsku nawet. Już ją nauczyliśmy wszystkiego. Teraz jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak. Moja kurdyjska rodzina męska. Zapewne scena trochę mnie będzie przegłuszać, ale wesele będzie odbywać się na boisku. Tutaj jest scena. Tam, jak widzicie, jest miejsce dla pary młodej, która będzie za chwilę chyba. No i separacja. Laski siedzą z drugiej strony, my siedzimy z drugiej. My jesteśmy zakulisowo. Hello. Good luck. For you. Para młoda, z którą będziemy właśnie na ślubie. W Polsce nazywamy to wyprowadzeniem z domu. I tutaj jest podobnie, tylko trochę inne mają akcesoria. To w tych koszykach to jest henna. Henna, która będzie następnie używana, żeby malować kobiety, ręce i tak dalej, bo to jest oznaka tego, że było się na weselu, jak się ma hennę. Z tego, co zdążyliśmy się dowiedzieć. Panna młoda z panem młodym w pełnej okazałości. To jest tradycyjny okrzyk. Jako, że oni chyba nie jadą nigdzie do kościoła, to właśnie teraz robimy rundkę honorową w stylu indyjskim, czyli każdy trąbi, każdy... Indyjskim nie, na całym świecie takie jest, że się trąbi, jak jest wesele, jest wesoło, jest muzyka. Bardzo żałujemy.
Bardzo żałujemy, że dokładnie tej samej muzyki nie będziemy mogli dać na vlogu, bo jest to po prostu zabronione przez prawa autorskie, ale ta muzyka kurdyjska jest po prostu rewelacyjna. I przejechaliśmy kawałeczek, żeby się po prostu zaprezentować, że jest wesele we wsi. Dojechaliśmy do głównej i zawracamy. Taka to oto historia teraz się odbywa. Na bieżąco będziemy Wam relacjonować, co się dzieje. Szelefe. Jak na razie to jest jedyny trunek, jaki tutaj cały czas pijemy, ponieważ jest mobilny punkt herbaty, która jest tutaj hektolitrami rozdawana, bo jak na razie czekamy na obiad, ale co najważniejsze, dotarła młoda para, rozsiedli się na bardzo ładnie stylizowanych meblach. Donoszą im przede wszystkim złoto. Jak gra muzyka, to cały czas chustki wirują nad nimi. Oni co jakiś czas wstają, nie całują się tak jak zwykle to bywa u nas w Polsce. Nie ma gorzko, tylko wstają i się tak obejmują i to wszystko jest takie bardziej grzeczne i grzeczny jest napój. Tak. Dostają tego złota bardzo dużo i to jest taki ich support w to, żeby weszli z jakimś majątkiem w życie. Bezpośrednio z pierwszego planu Wam pokażę. To, co się udało im dostać, od razu trafia na pannę młodą. No już jest tak srogo obwieszona. Cały czas dostaje zawieszki, dostaje wisiorki, no i oczywiście pieniądze. Tutaj w tym przypadku powiedzenie, że kobieta wygląda jak $1 milion nabiera nowego znaczenia, bo pewnie kilka dolarów, albo nawet kilkanaście dolarów jest w złocie powieszane na niej. To nie dotyczy tylko i wyłącznie młodej pary, ponieważ to jest taka tradycja, że tym złotem obwieszają się wszystkie kobiety, im więcej, tym lepiej. Także jak ja się zbierałam, pomagała mi moja siostra kurdyjska Emine, ona od razu rozbebeszyła całą moją kosmetyczkę i tylko wyjmowała złoto. Inne nie, to nie na dziś. To, co mam złotego, a jak mi zabrakło, to mi pożyczyła. My weselem jesteśmy zachwyceni widokami, bo te góry są przepiękne. To jest na przepięknym plenerze. Naprawdę to wygląda wspaniale i miło tutaj jest być i cały czas patrzeć, bo góry są praktycznie z każdej strony. Nastała ta chwila, gdzie będzie przerwa na jedzenie i teraz w tym momencie będziemy jeść to, co my już wczoraj mogliśmy popróbować. I to różni wesela, te, które są u nas. Nie drżyj się, młode. To różni te wesela, które są u nas ze względu na to, że tutaj nie ma stołu, nie ma jedzenia non-stop, tylko i wyłącznie jest jeden posiłek, kiedy właśnie teraz on nastał i resztę imprezy ze względu na to nie je się. Dlaczego się nie je, możecie się domyśleć, tutaj nie ma kultury picia żadnego alkoholu, więc nikt tego jedzenia tak naprawdę nie potrzebuje. Jedno jedzenie i dalej można tańczyć, a nie tak jak u nas, że się zasiada na całą noc i całą noc jest potrzebne coś do zagryzki i to jest chyba taka ta największa różnica. Jak to na wschodzie, najpierw jedzą mężczyźni, a kobiety na razie są w proszku i siedzą i czekają na swoją kolej. No niestety, takie strony. Tu jedzą już. A tu kichy grają. To jest jedzenie na weselu. To się nazywa kawurma. Dobrze mówię? Dżadżyk. I Czyli cacyki? to jest pilaw, czyli ryż. Kawurma. Kawurma? Yeah. And pilaf with grape? Yeah.
czyli z winogronem, nie tak jak wiranie z berberysem, podaje się ryż, tylko tutaj jest z winogronem, jest woda i oczywiście ekmek. Nieodłączną częścią wesela jest tak, że taniec, tam już nie sprzęt był niestety problemem, a to, że była głośna muzyka i byśmy żadnego komentarza wam nie nagrali, ale pokażemy wam, jak to się robi. Aldona już złapała mnie za paluszek, bo to jest chyba główny element tego, to jest podstawowy krok. w jaki Pierwsze sposób co, się łapiemy. łapiemy się za te małe paluszki. One do tej pory nas jeszcze chyba bolą. Ciebie, bo, ty masz wrażliwe paluszki. tak, do paluszków dochodzi jeszcze koordynacja nóg i jak to wszystko razem skoordynować, to albo się wyrywa palce, albo się myli kroki. No. Taki ze mnie tancerz. Jeżeli się nie urodziło w Kurdystanie. I nie ćwiczyła się tego od samego początku, to no, jest ciężko ogólnie, ale wygląda to zjawiskowo, kiedy wszyscy ludzie w jeden rytm, w jeden krok podążają za sobą. Muzyka kurdyjska też jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Ja jestem wielką fanką. Jak ja to słyszę, to od razu mi chodzi nóżka, rączka i tańczę, bo to jest takie pozytywne i takie tak fajnie nakręca. No świetna jest muzyka kurdyjska, uwielbiam. Więc nie trzeba było nas jakoś specjalnie namawiać na to, żeby pójść na to wesele. Jakby tego było mało, i święta trwają kilka dni, i wesele trwa kilka dni. Najczęściej to są 3 dni, więc pierwszy to jest dzień henny, drugi to jest taki główny dzień, gdzie ta panna młoda wygląda jak panna młoda. I jeszcze jest 3. dzień, czyli takie poprawiny, i to jest taki klasyk, a potrafią być i dłużej. Ale od 12 do 12, czyli od południa do północy, nie trzeba im żadnego pierwszego tańca, żadnej inauguracji tego, że można zacząć się bawić. Od razu jest chwyt za paluszki i ludzie tańczą, no niezmordowani przez te kilkanaście godzin. I wisienką na Tym całym kurdyjskim torcie nie tyle kurdyjskim, z irańską polewą. ale też całej tej wyprawy naszej, która dobiega końca, lądujemy w naszym ulubionym kraju, w Turcji, z naszymi ulubionymi ludźmi, z naszą rodziną, i to, na co czekaliśmy od 3 lat. W końcu spotkaliśmy się z Mewlutem. Ale to jeszcze nie koniec tej historii, bo tak jak widzieliście, była tam i żona, i będą jeszcze inni bohaterowie, na co was serdecznie zapraszamy do następnego odcinka. Nie przegapcie, jak nie subskrybujecie, to pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał, żeby was nic nie minęło. No i oczywiście za ten odcinek będziemy wdzięczni za zostawienie reakcji. Lajka albo udostępnieniu. Niech wszyscy wiedzą, jacy są Kurdowie. Trzymajcie się.